Witajcie drugiego dnia, my już spakowani, lecimy dalej. Zobaczymy, co dzisiaj nam dzień przyniesie. Oglądajcie. Dzisiaj dzień spędzimy w miejscowości Fécamp, a tak przy okazji wybraliśmy się tutaj na wzgórze w okolicy Blockhouse'u i radaru. Są też te wiatraczki takie i dosyć sporo. Fajna ciekawostka. Ten parking, który tutaj jest u góry, jest bardzo fajnym miejscem, który powiedzmy można tak na dziko na ten parking przyjechać sobie z kamperem, ale jest też parking, nie parking, tylko plac na przykład tutaj namiot na dziku sobie rozłożyć. Teoretycznie nie ma tutaj nigdzie tablicy żadnej, że jest zakaz, bo zazwyczaj jeżeli na takim parkingu znajdzie się informacja, że jest zakaz, no to jest zakaz faktycznie. Ale no z tego co widzę, no to ktoś tutaj w nocy spał. Poza tym kampery jeszcze są rozstawione na pewno z wczoraj, bo my tutaj jesteśmy 9 rano, a oni jeszcze są nieposkładani, więc na pewno tutaj spali. Poza tym tutaj kawałeczek dalej jest toaleta. Są dwa takie stoły betonowe z takimi ławkami, więc tam sobie można też usiąść, zjeść. No i co? Chodzić, zwiedzać. Rowerkiem można pojeździć, bo tu jest bardzo długi odcinek, gdzie możecie sobie pojeździć na rowerach. No i zapraszam. No spójrzcie, tu są te dwa stoły, o których właśnie mówiłem przed chwilą. I pokażę Wam od razu toaletę. Mam nadzieję, że jest otwarta, bo raczej powinna być. Nie wygląda, jakby była zajęta. Zamknięte. No ale teoretycznie toaleta jest, ale może ktoś faktycznie w środku jeszcze jest, także nie będziemy mu tam przeszkadzać. Idziemy zobaczyć ten kościółek tutaj, który jest. Może otwarty. Tu jest nasz przewodnik, który nas prowadzi. Ciekawe, gdzie nas zaprowadzi. Kaplica Matki Boskiej Witającej. Czyli w sumie kaplica, ale tak w normalnym tłumaczeniu naszej Damy Witającej, bo to jest Notre Dame de Salut. No i co, pocałowaliśmy klamkę. Kaplica jest zamknięta dla zwiedzających ze względów po prostu bezpieczeństwa. Nie jest dostępna publicznie, więc ci, którzy mieli okazję przyjechać przed 31 marca 2020 roku, bardzo prawdopodobne, że mieli jeszcze okazję wejść tutaj do środka. Ale jest naprawdę piękny, bardzo piękny. A ładnie. Szkoda, że nie można wejść. Bo na pewno fajny i piękny zabytek. A jeszcze zobaczę, bo tam jest chyba data powstania tej kaplicy. Momencie. Odrestaurowywany, ale pierwsze wzmianki o tej kaplicy pochodzą z 1035 roku, więc pieruńsko stary. Jest to jako monument historyczny, więc może dlatego nie chcą wpuszczać do środka. Ale bardzo fajna ciekawostka. No i tak przy okazji w sumie ja na przykład o tym nie wiedziałem, że to są tak częste zmiany. Mówię o przypływach i odpływach. Wczoraj przyjechaliśmy. Tak, idziemy na lody, no. Wczoraj przyjechaliśmy, powiedzmy był taki odpływ, że tam powiedzmy 30 metrów plaży się zrobiło. Wieczorem był znowu przepływ, z czego o 23 zrobiło się 100 metrów plaży. Nie myślałem, że to jest w sumie raz tam na kilka dni, a tu się okazuje, że to się cały czas rusza i non stop przesuwa. Także ja o tym nie wiedziałem. Spójrzcie sobie jeszcze na ten kościółek z tej strony. Tu jest jeszcze rezydencja jakaś ogólnie. Przypuszczam, że plebania ogólnie. A tutaj sobie zobaczcie. Podejdę z Wami. Widok na miasto. Chociaż kurczę, wyszedłem troszkę za daleko. Jest w ogóle widok na cały port. Zaraz tam oczywiście pojedziemy sobie na dół, bo ja też tam chcę zobaczyć statki na przykład z dzieciakami, pokazać im te takie żaglowce tak zwane, te duże.
Gdzieś tu był ten taki fajny punkt widokowy, gdzie można było całą panoramę tego miasta złapać. Gdzieś z tamtej strony. Ja dlatego tam też muszę się gdzieś wybrać. Wydaje mi się, że wystarczy za ten radar pójść dalej. No to nie wygłupiajmy się, chodźmy. Radar pewnie nawigacyjny. Informacja, że strefa militarna. Więc tu przypuszczam, dronem nie polata. No pewnie za blisko. Idziemy na ten blockhouse, który tutaj jest. Zobaczymy, jak on wygląda. No to było za czasów wojny coś takiego. A tu macie informacje. Oczywiście zawsze możecie sobie zapauzować i sobie przeczytać. Bardzo duży obiekt. Zabezpieczony przed niechcianymi gośćmi. O kurczę. No. Dziewczyny lody dostały. Dobre? No. To super. Takie glasie. Glas. Okay. Tak zwane obserwatorium. A jakby coś, kurczę, nie wiem, czy będzie widać. Myśmy spali tam dzisiaj, w tamtej miejscowości. Niedaleko. A z tej strony, nie wiem, czy widać te klify tam z tyłu, tam jest Etreta. Ja pierdziczę. Duże to strasznie. Dzieciaki tu raczej nie wpuszczę na górę. Ale ja połażę. Na pewno odgrywało to bardzo ważną rolę historyczną w czasie II wojny światowej. Tu są jakieś szyby wentylacyjne, filtry na pewno. Kurczę, powiem wam szczerze, że na dzień dzisiejszy to trochę szkoda, że nie ma tak ogólnodostępnych bunkrów na właśnie wypadek takiego ataku, nie? W Polsce, kurczę, ja nie wiem, gdzie u mnie w okolicy jest nawet. Przypuszczam, że większość ludzi i tak udałoby się do kościoła, bo to jest jedyny budynek, który ma najgrubsze mury w okolicy. No ale poza tym, czy istnieją w takich mniejszych okręgach jakieś takie miejsca? Sam nie wiem. Nawet nie wiem, czy u mnie w gminie coś takiego w ogóle istnieje. Chociaż może. Kiedyś coś ktoś mówił o jakichś tunelach pod moją miejscowością, ale czy to prawda w ogóle? Kto to wie zresztą? Kto ci to teraz powie? W sumie to tak od razu. Dzisiejszy odcinek może być troszeczkę dłuższy. No bo tak, a czemu nie? Ostatnio robię takie 5 minutówki, co widzę, że się fajnie wam ogląda, bo jest takie krótsze i treściwe. Ale dzisiaj chcielibyśmy z wami troszeczkę, i wczoraj generalnie już mówiłem, że chcielibyśmy z wami troszeczkę więcej spędzić czasu i wam troszkę więcej tutaj pokazać. Spójrzcie na to. Tutaj są 3 takie potężne filary betonowe, które prawdopodobnie na nich były umieszczone pewnie jakieś działa. Choć sam nie wiem, nie jestem pewien. Bo przy tym akurat nie ma tablicy żadnej, chociaż tutaj jest jakaś tablica. Idę zerknąć na tablicę, czy w tym miejscu były jakieś działa. Wydaje mi się, że tak. Nie.
Na tym stały maszty radiowe. Tu nie było działu. Na tamtym, co byliśmy 2 minuty wcześniej, było potężne działo. Pewnie przeciwlotnicze. A tutaj były 3 maszty radiotelegraficzne. Dajesz radę? Muszę. Dzielna. Ej, ale powiem wam szczerze, że to mi się nie podoba. Patrzcie. Przychodzi tu dziecko. Kurczę, nie zoom, jejku. Patrzcie, niby zwykły taki ten, nie? A zobaczcie tu. Żadnej kraty. Wpada dziecko i łamie nogi, nie? Albo co najgorzej, albo co gorsza, jeszcze coś innego. To nie jest w ogóle zabezpieczone. Chociaż z drugiej strony, po co się tu chodzi z dziećmi? Zapytajcie. No właśnie po to, żeby zobaczyć takie miejsce. Opowiedzieć coś dzieciom o takich rzeczach. A no właśnie po to, żeby pokazać dzieciom takie miejsca i troszeczkę o tych miejscach też opowiedzieć. A nie tylko książki i najlepiej to, znaczy książka książką. Ale co ma w komputerze, w internecie siedzi całe życie? Po co? Tu ma na miejscu. Też może się dowiedzieć czegoś nowego. Powiem wam tak, że stąd możecie sobie przynajmniej zobaczyć, gdzie mniej więcej jest jakieś miejsce parkingowe tam. Coś jest generalnie na plaży, chyba jakiś zlot samochodów. Zaraz zobaczymy, bo tam za chwileczkę dosłownie jedziemy. Dzieciaki tylko skończą swoje lody i uciekamy, nie? No, super, dobra, lecimy na plażę. O, znaleźliśmy tablicę właśnie z tych 3 filarów. To się nazywała, ta radiolokacja się nazywała Mamut. Tutaj macie wizerunek, jak to wyglądało wtedy oraz to, jak to działało. Bo na pewno służyło głównie do tego, żeby zwiększyć zasięg oczywiście przekazywania informacji. I miało jakieś 19,6 metra z tego, co podają. Spore. No także to nie było takie malutkie, wbrew pozorom. Bo same słupy mają może 3 na 3 metry. Takie kwadraty, jak tam widzicie. I nad tym jeszcze stało prawie 20-metrowy żagiel metalowy, który zwiększał sygnał radiowy. Ja się skończyła. Super. Ta toaleta to chyba jednak nieczynna, bo wychodzi na to, że jest po prostu skręcona jakimiś wkrętami drzwi normalnie na stałe. Albo ktoś numer odstrzelił, albo miasto po prostu to zrobiło. Szkoda, bo naprawdę bardzo fajne miejsce. Popatrzcie się. Można sobie, kurczę, namiocik rozłożyć, czy tam dalej na parkingu tam jakiegoś kampera postawić. W sumie ja bym wolał tutaj bardziej kamperem przyjechać niż pod namiot. Chyba że faktycznie praktycznie nic nie macie do rozkładania i składania, taką w sumie minimum. Bo tu są dość wczesno są ludzie, którym może pewnie to przeszkadzać. No, ale teoretycznie nie ma zakazu spania. Natala, następny raz przyjeżdżamy i tu śpimy namiotem. Dobra? No. Ale to może nie w tym roku. Ten rok trzeba poświęcić na inne wyjazdy. Ale teoretycznie nie ma tu zakazu, więc można by tu było normalnie. Tutaj normalnie, tutaj na tym miejscu, co ci pokazywałem, to ktoś tutaj spał namiotem, bo są ślady po rozłożeniu, nie? Dostał taki kwadrat lekko przyćmionej trawy. Dobra, jedźmy do miasta zobaczyć. Może jakiś obiad zjemy.
dzisiaj na pizzę, żeby dzieciom trochę urozmaicić. Szczerze mówiąc, może nie brakło nam czasu, ale w sumie chęci, bo zjechaliśmy na plażę, poszliśmy na obiad, troszkę dzieci się pobawiły na placu zabaw. Nie bójcie się, skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że w najbliższy weekend, w ten, który teraz jakby jest, albo był, bo nie wiem kiedy to zobaczycie, bo chcielibyśmy się wybrać 6 lipca do muzeum, które znajduje się w Paryżu, które albo już nagraliśmy, albo dopiero zobaczycie w najbliższym czasie. I dopiero w następny weekend wybrać się ponownie do tej miejscowości, żeby Wam nagrać resztę. Brakło nam niestety czasu, tak niestety czasami bywa. Poniekąd bardzo długo nam zeszło właśnie w tym miejscu, w którym widzieliście i właśnie trzeba wrócić. A że my często jesteśmy w Normandii, niedaleko tego miejsca, bo uwielbiamy jeździć do Etrety, więc nie jest to dla nas żadnym problemem, żeby po prostu dograć Wam resztę odcinka, powiedzmy, w następnym czasie. Dziękujemy za to, że byliście, obejrzeliście ten odcinek, zasubskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy za to, że jesteście, za to, że nas oglądacie. Dziękujemy 181 subskrybentom, bo to trzeba podkreślić, bo gdyby nie Wy, naprawdę bardzo się cieszymy za to, że nas oglądacie, za to, że jesteście z nami, za to, że wytrwaliście do końca tego odcinka. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!